Raz, dwa, trzy. Halo, halo. Mamy TikToka, mamy YouTube'a. Kto jest ze mną? Przywitajcie się proszę. Dajcie znać, czy jest wszystko ok. Standardowo lecimy na TikToku i na YouTubie. Chyba to mikrofon za wysoko na YouTubie. Dobra, którą to mamy? Mamy jeszcze dwie minutki. Głośno i wyraźnie na YouTubie, aktywny na wózku pisze, dziękuję. Super. Dawno mi nie było. Ale nie chciałem też was męczyć. Dobra. To ja już tutaj schodzę z nagłośnienia z odsłuchu. Słuchajcie, możemy chyba pomału zaczynać. Jak zwykle oczy wszędzie. 4 monitory tak naprawdę przede mną, więc muszę zwracać uwagę na wszystko, na to, co się dzieje. Więc moja głowa tak lata. Sorki, no tak niestety to wygląda. Zawsze coś się może krzaczyć i muszę mieć na to skupienie, więc dlatego spróbuję być wszędzie. Kto już był na wcześniejszych live'ach, więc pewnie już domyśla się, o czym będzie rozmowa. Czekajcie, tylko tutaj się tylko przełączę. Chwilka. Jak zwykle tutaj muszę operować. O, na YouTubie jest ok. Słuchajcie, poprzednie live'y, no co nie było, poprzednie live'y były o... W zasadzie już mamy 4 za sobą. Poprzednie live'y były... O Jezu, sorki, coś mi tutaj źle wyskoczyło. Były już 3 live'y. Pierwszy był o półwyspie Reykjanes na Islandii, potem rozmawialiśmy też o Islandii, tylko o wodospadach. W zasadzie poruszyliśmy 4 z tego, co kojarzę, a następnie rozmawialiśmy o Norwegii, a dokładnie o archipelagu Lofoty. No, taka swoista kraina wikingów. Czekajcie, tak to zerkam, czy wszystko ok. Wszystko działa, dobra. No a dzisiaj wracamy znowu na wyspę i w temacie jest Golden Circle, czyli Złoty Krąg. To jest taki obszar, który jest najbliżej tak naprawdę Reykjaviku. Jeżeli na przykład macie okazję przejechać na wyspę, to jak najbardziej macie, przypuśćmy, 1 lub 2 dni taki na zobaczenie chociaż czegokolwiek z wyspy, to jak najbardziej Golden Circle jest dobrym wyborem. Bo to jest taka namiastka, ja mówię, planety, a oczywiście tej wyspy, no bo dla mnie to jest tak naprawdę inna planeta, szczerze mówiąc, nie? No, Islandia jest czymś szczególnym dla mnie, a na pewno dla osób, które tam były, to jest coś też wyjątkowego. Witam wszystkich jeszcze raz, zaczęliśmy troszeczkę minutkę wcześniej dosłownie. Tak patrzę, czy wszystko jest ok. No i TikTok jest ok, YouTube widzę śmiga. Słuchajcie, więc żeby też nie przeciągać, to się jeszcze przedstawię, bo wiadomo, że pewnie mnie nie znacie. Dopiero zaczynam działalność, jeśli chodzi o YouTube, więc jestem Krystian, jestem pilotem w Onda Travel. Onda Travel to jest biuro turystyczne. Pierwotnie to było Onda Photos, czyli taki bardziej mój portal, gdzie był blog i fotografia i filmy z wyjazdów, a teraz już jest biuro podróży, w którym rozwożę was po pięknych miejscach. No i słuchajcie, pierwszym punktem na naszej mapie dzisiejszej będzie, zaczniemy sobie może od Parku Narodowego, tak jak mam tu w spiście. Może czekajcie, odpalę jeszcze mapę. Nie, wiesz, się nie przygotowałem. Ups. Wszystko jest ok.
Dajcie proszę jakąś reakcję, cokolwiek od siebie, żebym wiedział, że coś, do czegoś coś się nadaje. Słuchajcie, tak, Islandia to jest miejsce, o którym dzisiaj porozmawiamy, a nas będzie, dokładnie dzisiaj rozmawialiśmy tak, o tym regionie, w pierwszej audycji, potem o wodospadach, których jest mnóstwo na wyspie, ale dzisiaj skupimy się tak naprawdę, tak mniej więcej tutaj, ten obszar, to jest w zasadzie ten cały, ten Golden Circle, czyli ten złoty krąg. Tak jak widzicie, tu na przykład jest Reykjavik, to jest stolica, tu jest lotnisko, więc w zasadzie jeżeli się przemieszczacie, to lądujecie przypuśćmy Reykjaviku i potem takie standardowe wycieczki najkrótsze to są tutaj mniej więcej w tym obszarze, tak? No i dzisiaj zaczniemy sobie o Parku Narodowym, gdzie stykają się dwie płyty tektoniczne. Co nam mówią informacje? Tak, to było Centrum Demokracji w 1930 roku. To jest w zasadzie najstarszy czekajcie, się zakręciłem znowu. Tu ustanowiono pierwszą konstytucję, to jest najstarsza konstytucja na świecie, z tego co kojarzę. Gdzie tu jest właśnie ta płyta tektoniczna też przechodzi przez całe miejsce. My tak naprawdę wjeżdżamy sobie tutaj górą. Pokażę wam, jak to wygląda. O, zobaczcie, to jest cała ta płyta tektoniczna, która przechodzi przez wyspę. I park jest w zasadzie tu ustawiony. I możemy sobie podjechać tutaj od góry. Teraz jest dużo fajnych miejsc tutaj dojazdowych, więc tu możemy zajechać od góry, to jest wjazd, lub z drugiej strony to też jest przejazd. W zasadzie tu jest bardzo ograniczona szybkość, jeśli chodzi o przejazdy. Na przykład ta trasa jest powiedzmy, że normalna, jeśli chodzi o prędkość, a tu jest bardzo wszystko ograniczone, więc to jest ta trasa główna. Tak jakby jadąc od góry, a jadąc z centrum, no to jedziemy gdzieś z tej strony, tak? I wtedy zajeżdżamy sobie od dołu, znaczy tu od góry, albo tutaj zajeżdżamy, robimy kółeczko i wjeżdżamy na kolejny parking, który właśnie powstał też dość niedawno, więc mamy wybór. No ogólnie jak przyjeżdżamy, to robimy sobie spacerek tu dookoła i tak dalej, ale to pokażę wam po kolei mniej więcej, jakie tam są miejsca. Więc tak, wracamy tutaj. W zasadzie tak to wygląda, jeśli chodzi o wejście. Wchodzimy przez ten właśnie pęknięcie. Tak. I tam też jest kościół i domek, w którym mieszkał ówczesny prezydent bodajże. Jest też taki mały cmentarz. O, tak jeszcze kolejne rzeczy. O, się załapałem na zdjęcie w końcu. Wszystko jest w takim ciekawym klimacie. Tu jest na przykład pokazuję, co to dokładnie jest. Tutaj jest bardzo głębokie jezioro, chyba bodajże 40 metrów, tu 60 w niektórych miejscach i tu można sobie nurkować głębinowo. Tu bodajże gdzieś było wejście. O, na przykład leży jaka ekipa, jaka prowadzi, bo może albo przyjść tutaj mniej więcej i nurkować w tych miejscach, albo w tej szczelinie. I tu jest, jak jest słońce, to po prostu jest krystaliczna woda. No ma 20-40 metrów ta głębokość tutaj, mniej więcej, nie? Czekaj, zobaczymy. Pokażę wam to. Sprawdzam, czy jest ok. Chyba tam podejrzewam, że tam kamera nie dojechała. Znaczy wóz googlowski. Tu jest nie wejście. O, tutaj mniej więcej widzicie. A kurczę, nie będzie widać. Tam jest wejście i taka
platforma i pod niej się schodzi na dół. Zaraz zobaczymy, czy może gdzieś jakiś filmik znajdziemy na YouTubie. O, elegancko mamy coś wyciszone. Tak. O, tak to wygląda pod spodem. Ale to mówię, to musi być naprawdę słoneczna pogoda, żeby też tak było widać. Bo normalnie jak jest taka pochmurna, no to wiadomo, jest po prostu czarna dziura. Nie próbowałem tego, bo nie czuję się dobrze pod wodą niestety, ale na pewno to jest niesamowite przeżycie. Tak, no i to jest ten obszar właśnie, tam dalej też można sobie podejść z ekipą. Także jeżeli ktoś faktycznie takie rzeczy lubi, potrafi, no to myślę, że to jest raj dla takich osób. Jeśli ktoś ma jakieś pytania do mnie, to zapraszam o pozostawienie. O, to jest ta platforma. Albo w trakcie, albo na końcu postaram się na wszystko odpowiedzieć. Nie będę też was dzisiaj długo trzymał, bo wiadomo, wszyscy teraz są rozgorączkowani, jeżeli chodzi o święta, więc pewnie każdy już ma tego dość. O, tak. Czy coś ciekawego to będzie? Nie chcę tutaj. No dobra, to tak mniej więcej wygląda. Jak tu jesteśmy, to słuchajcie, przejdziemy dalej może od razu tutaj. Są takie rozlewiska właśnie. I tam na końcu jest zbudowany nowy parking. Nie wiem, czy on tu przyjedzie. O, i tu jest też taki fajny mostek. W okresie letnim jest tu mnóstwo ryb. Nie znam się na rybach, ale są potężne ryby. Nie wiem, czy to jakieś łososie, czy coś ten deseń. Ale jest po prostu mnóstwo ich tutaj. I tam w zasadzie tu przyjeżdżamy. Patrzcie, czy mamy myszkę widać w ogóle. Tu przyjeżdżamy tak naprawdę i schodzimy na dół. I tutaj w zasadzie, idąc tam, możemy zrobić sobie kółeczko. Już wam pokazuję jakieś foteczki. Przygotowałem też. Czekajcie, bo muszę to pochować. O. I tak, jeśli chodzi o fotki. Przepraszam, to nie jest to miejsce, kurczę. Ja przygotowałem co innego. Sorry. O, jest. No i tak to... Oj, sorki, przywaliłem w mikrofon, na pewno było słychać. No, coś mało tego. Myślałem, że mam więcej. Ale przygotowałem jeszcze klipy. Tylko czy one się odpalą teraz? Jak zwykle wszystko działało jak zaczynałem. Aha. To coś kurczę nie tego. Czekajcie. O, teraz się odpaliło. Tylko czy... Czekaj, bo to kolcik... Nie, to zrobimy to inaczej jednak, sorki. A jak mnie słychać? Na TikToku za parę osób jest. Dajcie proszę znać, czy jest ok wszystko.
Słuchajcie, szukam jeszcze tych klipów, miałem tutaj gdzieś. Okej, tutaj. Przygotowałem dla was. A, to wam pokażę tak. Przejdziemy teraz dalej do kolejnego punktu. Wracamy tutaj. O. Czyli tak, jesteśmy tu. I tak naprawdę sobie tutaj idziemy. I w okresie zimowym jest to takie potężne rozlewisko. O, w tym miejscu. I tu wam spróbuję odpalić film. O, sorry, gdzieś tutaj. Tak, czy on mi teraz go zobaczy? Jak zwykle. Jak zwykle nic nie chce działać. Dobra, zrobimy to jednak z YouTube'a. Dzisiaj widzę, kurczę, ten. Jak w ogóle się czujecie? Wszystko jest ok? O, dzięki Sedo za różyczkę. Zobaczmy sobie tak. Mówię dzisiaj jak na złość. Nie działa nam wszystko. No, ale klasycznie. Zawsze coś musi nie działać. Czekajcie. Takie są uroki live'ów. Wiadomo, też troszkę się też stresuje, bo... Czekajcie. Tak. Dlaczego on tutaj uciekł? O, tu jest to rozlewisko. Tylko już, słuchajcie. Muszę to zmniejszyć. O. I wrzucić to samo na TikToka. Tak zrobimy. Tak. Okej, leci. Tak, to jest to rozlewisko, mówię, to jest w okresie zimowym i to naprawdę jest potęga. Widać to po prostu, nie? Jak to się rozlewa, jaka jest siła tej wody. Zaraz zobaczymy, co tam dalej jeszcze mamy. Co jest kolejne? O, tu już... No i tu widać dobrze, to jak zwykle kurczę się rozjechało. O, zobaczcie, to jest naprawdę... Wideo też tego nie oddaje, ale to naprawdę jest moc tej wody. Jest to takie wiry porządne, które potrafią tam się zakręcić. Próbuję ustroić. No widać też taki to jest krajobraz tak naprawdę. Mam nadzieję, że to też nie daje za głośno tam gdzieś. Okej. No tak to wygląda. Czy mamy coś jeszcze tutaj przygotowane? A tu już jest Gulfos. Dobra, to teraz słuchajcie, pokażę wam co jest dalej w tym miejscu. Dziewczyny. I tutaj właśnie też był kręcony jeden z odcinków Gry o Tron. W zasadzie w tym parku dużo się działo, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o produkcję, ogólnie w całej Islandii. Mnóstwo filmów jest nagrywanych, seriali. Ale na stronie też jest, mam dużo wzmianek na ten temat, więc zapraszam, możecie sobie przejrzeć. Nie będę odpalał, bo znowu mi kurczę przygasi prawa autorskie.
Chociaż może, albo dobra, w sumie tak nie mam takiego kanału, żeby tam jakieś zarobki z tego mieć. Nie wiem, czy jesteście fanami gry o Tron. Tak, tu jest ta walka, ale jeszcze jest jak mówię, to Aryl, tak, nie? Nie znam tych imion tych. Obejrzałem to, ale tam jakoś mnie nie poruszyło. Jak Aryl właśnie z Houndem przybyli do tego zamku, tak? Jakiegoś tam. I potem jest walka, która się tu odbywa. To było w sezonie... Gdzieś pewnie napisałem, teraz zobaczymy, że nie chcę przepisywać. Nie wiem, czy widzieliście to? Ktoś jest tu... I mamy fanów gry o Tron? Przyznajcie się. Na YouTubie widzę, ktoś ogląda, ale się nie odzywa, no pięknie. Na TikToku jest Leila, pozdrawiam. Pozdrawiam też YouTube'a, tych, którzy się w ogóle nie odzywają. No i to są takie kryba, a to jest ta scena mniej więcej, ona jest rozgrywana na początku. O tu gdzieś to się dzieje wszystko, nie? W tym regionie. I potem, słuchajcie, mamy taki wodospad, Matka Boska. Te nazwy nawet niepotrzebnie próbowałem. On jest tutaj. Taki niewielki wodospadzik. Latem w zasadzie jest tak, jak tu widać mniej więcej. Jest taki jakby jedna nawa, znaczy jeden stróżyk wodny. Taki bardzo wąski się robi. A w zimę to jest w zasadzie po całości, po całej tej płycie. Ale to widać po rozlewisku, jak to się zachowuje. Zobaczcie, to jest okres zimowy akurat. Sobie dzisiaj soplenie, to już słyszę. O, to jest połączone z tamtym. Okay, to pokażę jeszcze. Tak. A może go już podpiąłem tutaj. A, że podpiąłem chyba filmik sorki. No tak on wygląda mniej więcej. O, tu będzie. Tak. On jest dosyć wysoki, ma nie wiem... Może z 6 metrów, 8. Ale może fajnie po niego podejść, tylko w zimę trzeba uważać, bo jest ogrodzone. Te deski, platformy są też, przez to, że wodospad go roszą, woda się podnosi i opada na te deski i one są potem brodzone. Jest mega ślisko, trzeba, bo jest też dużo kamienic, jak widać. O tak tutaj wygląda, mniej wiadomo, jest wszystko zalane, jest dostęp ograniczony bardzo. Ale jak najbardziej warto się przejść na spacerek. Co to jeszcze? I też tam jest to miejsce, gdzie ustanowiono tą... Czekaj, gdzieś to była platforma taka. O, tutaj. Czy tutaj nie podejdzie? Nie mogę w to zjechać. No tu się odbył ten pierwszy parlament co na świecie. Słuchajcie, kolejnym punktem, który sobie zobaczymy, to skoczymy teraz na właśnie na gejzery. Nie wiem, czy wiecie, że naprawdę tak naprawdę nazwa gejzer jest właśnie, pochodzi od gejzera, który jest w Islandii. I tak naprawdę one są w jednym miejscu, dwa. I jest jeden ten Stokor i gejzir. W zasadzie ten Stokor, on jest najbardziej aktywny. On potrafi... Może tak sobie włączymy. On mniej więcej... To jest geotermalna ta przestrzeń tu dookoła, jak się idzie do tego gejzerów. Tak to wszystko wygląda. I on potrafi walnąć średnio tam 10-12 minut. Też wiadomo, zależy od pory roku też, tak, nie? O. Już to samo. Na pewno tu mam jakiś filmik podczepiony. O. Ktoś mi tutaj... Dźwięk zachodzi.
No, tam w zasadzie jest taki obszar, że idzie się dookoła tej staje, tego jest odgrodzone to wszystko. Można też tam wejść na górę. Nie wiem, czy tam jest taka platforma. One tam potrafią wystrzelić do 20-30 metrów. Ale ostatnio coś było, chyba z miesiąc temu, że one dużo wyżej wystrzeliwały do góry. Jakaś anomalia była. Tak, to jest ten mniejszy. Tak, dobrze. Tak, to jest ten mniejszy, a to jest ten, który najczęściej wali, ten Stokur. To jest ten Geysir. O, i on oczywiście też uderza, ale bardzo rzadko. To nie jest tak samo, nie jest aktywny jak tamten. Jak Stokur. Nie rzuciłem tego filmiku. No to czekajcie. Zobaczymy. O, to wiadomo, to filmików jest mnóstwo. Najgorzej jak się stoi z kamerą i się czeka na niego, to wiadomo, może trochę przeczyć, ale mniej więcej, tak jak powiedziałem wcześniej, te 10-12 minut trzeba odczekać. Czasami potrafi uderzyć szybciej, albo na przykład uderzy bardzo mały. O, tak fajnie się właśnie ta woda podnosi, zasysa i taki się robi błękitny balon. No teraz rozwolnię. No dajesz, młody. O. Tak wszyscy tutaj stoją dookoła, jest taka niepewność, wyczekiwania na to uderzenie. No w zasadzie to jest bardzo unikatowe miejsce. O, widzicie jaka bańka była? O, co to strzeli, zobaczcie jak to wyglądało. Cyk. O. Kurczę. Widzicie jaka bania się robi? Takim błękitną wodą, nie? No, tak to wygląda. No tam w zasadzie się przyjeżdża, tam jest taki parking, restauracja taka duża i tam mniej więcej się to wszystko zaczyna. On jest w zasadzie przy drodze. Jak najbardziej polecam. Warto do niego podjechać, a szczególnie, że on jest na trasie tak naprawdę do Gulfosu, wodospadu. Geysir. O, zobaczcie, to jest tak, że tutaj parkujemy sobie. I tu jest wejście tak naprawdę na ten teren. Tu można wejść na platformę, a to są te gejzery. O kurczę, oczywiście wszędzie zapach siarki typowy dla takich regionów. I potem jedziemy dalej do Gulfosu. Czyli ten ogromny wodospad jest tutaj. To jest już potęga. I zobaczcie, to jest tak wszystko, że jedzie się drogą i wygląda jakby nic nie było dookoła. Zobaczcie, to jest pusta przestrzeń. Dosłownie pola, nic tu nie ma, nie? A wystarczy zjechać tylko sobie w prawo i mamy tego potwora. Zobaczcie jak to wygląda. Już pokazuję na zdjęciach. Zobacz, to jest są tak jakby dwa poziomy, na które można wejść. To jest na górze. O, to jest. A tu jestem. Znaczy, to co pokazałem, to są ludzie i to się idzie dookoła i dochodzimy do tego punktu. Możemy to widzieć jeszcze z góry, taką całą tą nawę i całe to jakby. Tu dziurę w ziemi tak naprawdę, nie? Który jest wodospad. No i tu jest taką potężną siłą ta woda tutaj spada. To jest potęga. Tak, i jeżeli w okresie letnim jest ta nawa dostępna, to można sobie podejść i dookoła to wszystko oglądać, jak to uderza ta cała woda, jak wpływa jakąś siłą, jakie to jest potężne. Wiadomo, w okresie zimowym jest tak, że jest oblodzone i jest duże ryzyko, więc oni to zamykają, to dojście, więc no ja się nie dziwię, bo naprawdę łatwo tam
wpaść w coś takiego. No zobaczcie, jak to są bardzo mali ludzie, nie? Tak się wydaje, no zdjęcie tego nie dają, ale jakbyście, jak to zobaczycie kiedyś, co polecam bardzo, to naprawdę wow. O, jeszcze raz. Zobaczę, mam jakieś te filmiki. Czy wszystko widać? O kurczę, dziękuję Sedo za różyczki, kurczę. Bardzo dziękuję. Nie wiem, co one znaczą, ale na TikToku nie jestem TikTokowcem, ale bardzo dziękuję. Fajnie, że coś tu się dzieje w ogóle, nie? Na YouTubie też coś ogląda. Dziękuję za uwagę. Hejka. Znaczy nie, że kończę, tylko dzięki, że jesteście. Dziękuję. Zobacz, jest w okresie zimowym. Czekajcie, może tego powiększę. O, tak. O, jest dobrze. Więc, sorry, jeszcze może raz. Zobaczcie, jaka to jest potęga. I tak, oj. I tu jest ta droga tam do tej platformy takiej jakby. A tam jeszcze można wejść w lewo na górę i to oglądać z góry. Dobra. O, pogram na zdjęciu. O, to ja. No i tu widać, jak jest to wszystko oblodzone. Dziękuję jeszcze raz Sido za te różyczki. Dzięki wielkie, kurczę. Widać, jak to jest oblodzone i to na pewno jest zapięte. W tym, wiesz, to ludzie stoją. O. A to jest jakby się wchodzi na dół, z dołu i tak widać mniej więcej na wprost. Jak on wygląda, nie? Sorry, kurde, dzisiaj seplenia jak cholera, nie? No. No i zaraz dziś może na pewno miałem filmik tam, jak to wygląda tam z tamtej strony. Tak, czekajcie, gdzie on? To, żeby to się nic nie zepsuło. Tu zamknę. I tego odpalę. Tak. To jest AutoCarryt. Tu nie. To też widzieliśmy. O, to jest Gulfos, ale to jest w okresie takim jesiennym. Widać? Widać, ok. Tak, to jest okres jesienny. No i tutaj jest dostęp. Widzisz, tam też są takie tabliczki, że nie wchodzić na tą trawę. Ogólnie przez to, że turyści tak atakują wszystkie te miejsca, to jakby dużo miejsc jest jakby tak zablokowanych troszeczkę, tam jest jakaś tabliczka, że nie może wchodzić i bardzo zabraniają i cenią sobie ten, jak oni to nazywają, taki meszek, który jest, on rośnie głównie na wulkanicznych obszarach, on pokrywa lawę i oni go wykorzystują do herbat, do różnych tam przetworów. Naprawdę bardzo cenią sobie to i uważają to za dobro krajowe i nie zakazują wchodzić. No wiadomo, turyści wchodzą na to i chcą to dostęp, bo to jest naprawdę takie bardzo przyjemne w dotyku. No kurczę, coś niebywałego, nie? Nie wiem, czy kojarzycie taką akcję, jak była z tym Justinem Bieberem. Tam, nie wiem, to był rok, ale to nie słucham go. I tam był taki moment, że on był na tym, w kanionie, tym Fagres Hecial. I tam on właśnie wchodził na takie miejsca i potem jak byliśmy, to tam, gdzie on wchodził na tym filmiku, to oczywiście wszyscy chcieli zrobić sobie na tym zdjęcie w tym miejscu, gdzie on tam był. No i teraz tam są te miejsca zagrodzone. Jest po prostu zakaz wstępu. Bo on tam nie zwracał uwagi. A ciekawostka taka, że Stanów jest 7 godzin lotu, więc mają blisko. A tu już widzieliście ze strony. To jest... Ojej, no ten uciekł. Sorry, TikTok tam kurczę, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jest tak. Ucieka mi to troszkę. Jeszcze raz się przywitam, Krystian jestem, jestem pilotem w Fonda Travel. Teraz mówię do wszystkich tutaj obecnych i na TikToku i na YouTubie. Oglądamy dzisiaj
Głównym tematem jest dzisiaj Islandia, a dokładnie region Golden Circle i jesteśmy teraz przy wodospadzie Gullfoss. Słuchaj, jak kogo to, no to dziękuję za uwagę, JD. Nie musisz tu być. Nikt cię tutaj nie potrzebuje w takim razie. Takich jak ty jest pełno. Dobra, co mamy następne? To już mieliśmy. To już mieliśmy. To już było. To już było, dobra. No to wracamy, słuchajcie, na stronę. Mamy Gullfoss. I kolejnym etapem jest Kerit Crater, czyli krater Kerit, a tak naprawdę to jest jezioro Kerit, tutaj, które widzimy. Można do niego wejść tu na dół i też odbywały się też tam koncerty. Przez to, że wiadomo, że jest taki, a nie inny kształt krateru, więc jest idealny dźwięk, tak jak w operach, czy w tego typu miejscach, czy stadionach. Wiadomo, wtedy jest akustyka świetna, fajnie się rozchodzi dźwięk, jest wszystko wszędzie słyszalny. Zaraz wam pokażę, bo wiem, że jest na pewno wideo na... On jest naprawdę spory, ale wiem, że obok jest jeszcze jeden, w zasadzie jest taka góra, a na północy wyspy jest potężny krater, w którym też byliśmy, ale to jest po prostu jest góra, wielka góra, do której się wchodzi bardzo wysoko i tam też jest takie kryształowe jezioro. Kiedyś jak byliśmy tam na objazdówce po Islandii. Bardzo fajne miejsce. No, jak jest pogoda, jest naprawdę ten kolor tej wody, tak jak widać, to jest taki turkusowy. Zobaczymy koncerty. Wiem, że to była taka kobieta na tratwie. Kerit. Krater. Koncert. Live music? Live music tam było. O, coś takiego. Wyciszone. Na tratwie, no to jest ponton. Na pewno super przeżycie, ale gdzieś ja kurczę widziałem informację, że tam kiedyś Björk chyba śpiewała, ale nie mogłem znaleźć tego nigdzie. Ktoś mi kiedyś o tym mówił, pamiętam. Widzę, że operator kamery to nie był jakiś specjalista. Ale na pewno to jest coś nietypowego i unikatowego, ale na Islandii tak jest, że są miejsca wykorzystywane do różnych rzeczy i na ogół to są rzeczy, które są ciekawe i nietypowe. Na przykład też jest tak, że powstaje dużo miejsc jakby specjalnie. Przypuśćmy, mamy coś takiego, że jest jakiś stara łódź, jakiś, nie wiem, kuter czy coś takiego i oni go nie zoomują, tylko go zostawiają w jakimś miejscu. I on tam sobie stoi jak atrakcja. Na przykład jest taki jeden tutaj, znaczy jest w sumie kilka na wyspie, ale jeden sobie stoi, już wam pokazuję. Już. O, taki sobie stoi, nie? I może, wiadomo, wszystko na własne ryzyko, możesz na niego wejść, tam sobie porobić fotki. Ale na ludzi to działa, robią sobie, pykają sobie foteczki i są wszyscy zadowoleni, tak? U nas pewnie to poszłoby na blaszki i nikt by to nie pamiętał. No i mamy kolejny fajny wodospad. Jest naprawdę też tak samo jak Gullfoss, jest przy samej drodze, w ogóle go nie widać. Tak to wygląda. I tu jest taka fajna platforma, jakby, do której można stanąć sobie, cyknąć zdjęcie. Jest bardzo małe, to może tam z 10 metrów. No, tu chyba napisane gdzieś, czy nie? 18 metrów kaskada.
No to trochę się pomyliłem. I tutaj powstawał oczywiście Gratron. Odpalimy. A co tam? Gdzieś tam znalazłem taki... No to ten mało siedzi właśnie nad tym wodospadem. O, tu widać wodospad na dole. Jest mało pokazane, ale to jest ten wodospad. No i tam wiadomo, dzieje się akcja. Zapytam jeszcze raz, czy mamy fanów gry o Tron i Rodu Smoka. Dajcie znać. Tak, no i aha, no widzicie, to jest po prawej właśnie ten ujście tego wodospadu, tak? Zaraz go zobaczymy, jak on wygląda. Na mapie i zobaczyć, że on jest faktycznie przy takiej drodze, że w zasadzie jedziemy, teraz byliśmy jakoś w zimę, no było kiepsko, bo tak wiało, była zamieć i w zasadzie ciężko tam było dojechać, było tak ślisko tutaj, ale on jest niedaleko parku, tym, którego pokazywałem. Tutaj jest parking i w zasadzie tą drogę trzeba przejść na pieszo przez ten wertepy i zobaczmy, czy coś tutaj... No, tak to. Tyk. O, widzicie, jak jest zamrożony cały, nie? W zasadzie przy drodze jest tylko taki znak. Tak są oznaczone jakieś takie miejsca turystyczne. O, w taki sposób, w takim kwadraciku. O, i to jest ten meszek, po którym nie powinno się chodzić. O, i to jest to właśnie, co było na końcu widać w tym klipie, że tutaj wylatywał ten smok. I tutaj jest to właśnie zawinięcie tej rzeczki, która tam przechodzi. Tu jest drona wolną, fajne zdjęcie. O, mamy 360. To jest poniżej, tak? Ktoś chce sobie iść. Tu jest ta platforma właśnie, w której możesz stanąć. No to chyba też jakieś zdjęcie wrzucałem. Gdzieś są. No dobra, mniejsza z tym. No i są owieczki, nie? Może to jest filmu. Nie wiem. Może, kurczę. No śmieję się. Nie? Dobra. Co mamy tu jeszcze? Aha, mamy restaurację jeszcze, to wam coś jeszcze pokażę. Czekajcie, czy ja nie przeskoczyłem czegoś. Bo jeszcze tam miałem przygotowane dla was zdjęcia. To już pokazałem. O kurde, dzisiaj szybko pójdzie. Jaga? Oj. No to może coś, słuchajcie, coś jeszcze dokleję do tematu. Nie wiem, że tak szybko to przeskoczę. Coś tu jeszcze miałem do was? Nie. Dobra, to jeszcze skoczymy wam. Teraz słuchajcie, będzie czas na reklamę. Hashtag promocja. Te osoby, które nie były pewnie na poprzednich live'ach, to nie wiedzą, że oczywiście rozwożę, znaczy jestem pilotem, tak, i jeździmy po fajnych miejscach. Głównymi miejscami aktualnie to jest Islandia i Norwegia. Jeździmy w zasadzie przez cały rok, tak? Macie do wyboru 4-dniowe, 7-dniowe i polowanie na zorze, na przykład zimą. Można wychwycić ciekawe foteczki, filmiki, jeżeli ktoś kocha takie zjawisko. To jest akurat z zeszłego roku. To był wrzesień. Takie coś mieliśmy nad domem tak naprawdę. Taki timelapsik, nie? Jeżeli, nie wiem czy ktoś wie, ale od 2025 to będzie moment kulminacyjny Słońca, cyklu 15 i 25-letniego. I wtedy Słońce będzie najbardziej aktywne i zorza będzie jeszcze bardziej widoczna niż do tej pory. Dlatego już widzimy zorzę w Polsce od co najmniej roku. A w przyszłym roku to będzie istny raj dla fotografów. Dlatego jak najbardziej polecam wybrać się na taki wyjazd z nami, czy z kimkolwiek. I na przykład też jest taki wpis, który napisałem jakiś czas temu o zorzach polarnych, jak powstały, dlaczego. W zasadzie zagadnień jest bardzo dużo.
trochę na niej posiedziałem. Jest co czytać, zjawiska pochodne, dlaczego powstaje zorze, dlaczego jest widoczna. No w zasadzie jest wszystko, co chcecie. Aplikacje do wyszukania zorzy, do sprawdzania strony. No i na przykład, zobaczcie, to jest przykład zorzy, która była w Polsce, w Sopocie dokładnie. Akurat jak oglądałem kanał Nocne Niebo, nie wiem czy kojarzycie, na YouTubie, to wtedy wyskoczyłem sobie, bo kanał nadaje z Poznania i u nich Poznanie było widoczne, więc stwierdziliśmy, więc mówię, to była godzina pierwsza w nocy, wyskoczyłem, kurczę, zobaczyć to zorzę, już wam pokazuję, jak ona wyglądała jako rolka. To było w Sopocie na plaży. Zaraz koło, no tam z 100 metrów od mola głównego, nie? Powiem wam, że naprawdę nie widziałem jeszcze takiej zorzy w Polsce, na oczy. Naocznie. Nie mówię o robieniu zdjęcia, gdzie jest sensor jednak jest bardziej czuły niż oko ludzkie i potrafi wyciągnąć więcej, więc to było coś. A jak już wspomniałem o tym, że to było właśnie przy oglądaniu kanału Nocne Niebo, to w zasadzie podjęliśmy współpracę wspólnie z Nocnym Niebem, to jest kanał Nocne Niebo. To jest kanał głównie poświęcony astronomii. W zasadzie dużo ciekawych rzeczy. Oto jest właśnie ta zorza, którą oglądaliśmy. I tutaj Zbyszek składa timelapsa z tej nocy. To jest Zbychu. I taka ciekawostka. Razem z Zbychem robimy pierwszego kampa, Aurora Camp, w przyszłym roku. W lutym. W przyszłym roku, czyli 2025. Aurora Camp, tu możecie sobie zobaczyć na stronie. To jest na pewno coś niebywałego dla osób, które kochają astronomię, zjawiska podobne i tak dalej. Wspólnie stwierdziliśmy, że mamy podobnych odbiorców. Ja mam możliwości, Zbyszek ma możliwości odbiorców, więc stworzyliśmy wspólnego kampa. To jest pierwsza edycja, która odbędzie się 15 tam, tak? Lutego? Już nie pamiętam. Czekajcie, to było 11-15 luty na Islandii. To jest 5-dniowy wyjazd. Za dnia jeździmy, obserwujemy miejsca, które ja tu pokazuję, czy które możecie zobaczyć na mojej stronie, a w nocy próbujemy uchwycić zorzę polarną. Wiadomo, zorzą to jest tak, że pomimo tego, że będzie mega aktywny 2025, może być różnie, tak? Może być zachmurzenie, wichury, deszcze, śnieg, cokolwiek, może być też niskie KP i no nie uda się, no ale to niestety, dlatego to się nazywa polowania, bo się poluje na nie, a polowanie zawsze wychodzą, tak? Więc może być różnie, ale no na pewno dlatego jedziemy na Islandię, bo pomimo tego, nawet jeśli nie złapiemy tej zorzy, to za dnia będą na pewno super atrakcje, na pewno każdy będzie zadowolony, a jeżeli się nie uda, to słuchajcie, zapraszam, pojedziemy kolejny raz na pewno. Może w inne miejsce, na przykład do Tromsø, do Norwegii, gdzie no, te zorze są jeszcze fajniejsze. O, odnośnie Senja i Tromsø. To jest wyspa Norwegii, najbardziej wysunięta na północ, tak naprawdę, już wam pokazuję. To jest Senja. To jest Senja tutaj. I lądujemy w Tromsø i jedziemy sobie na ten obszar. I tutaj też jest co oglądać. Bardzo surowa natura. Reniferki, w zasadzie wszystko jest. Piękne plaże. Będzie też mały trekking pod górkę. Ale w zasadzie wszystko jest na blogu opisane. Jest oddzielny wpis o tej lokalizacji.
Więc jeżeli ktoś szuka tego typu miejsc, jeszcze nie bardzo komercyjnych, ale przepięknych, jak najbardziej zapraszam. A, jeszcze w dodatku kolejna akcja taka, która w zasadzie pojawiła się w tym tygodniu. Opublikowałem kolejny kierunek, na który się wybieramy w przyszłym roku. Byłem tam parę lat temu. Chodzi o archipelag Lofoty. On jest bardzo blisko Seni. To jest ten obszar. I tutaj, jeżeli się uda, to pojedziemy w maju, a potem chyba we wrześniu. O tym był odcinek poprzedni, więc zapraszam, nie będę też przeciągał, więc zapraszam, zobaczcie sobie, jakie tam są widoki, jakie to jest piękne miejsce. Minusem jest to, że musimy tam dojechać z tego Tromsø, to jest jakieś 500 km, ale to niestety przez to, że Wizz Air zmienił loty i tak dalej, więc no niestety, nie przeskoczymy tego. Słuchajcie, kolejnym elementem po objeździe po Golden Circle jest restauracja Fitheimer. To jest po prostu coś niesamowitego. W Szklarniach jest zrobiona restauracja i ona jest bardzo eko, bo nie używają żadnych pestycydów, przynajmniej tak mówią, żadnej chemii, bo zapylają to wszystko bąkami czy trzmielami. I one sobie stoją w takich kartonach na górze szklarni i one zapylają te drzewka wszystkie. To jest wejście i to jest, przechodzisz koło takiej staliny i klimat jest niesamowity, powiem wam, nie? Można oczywiście wejść sobie między te rajki po niemiecku, zobaczyć wszystko. Jest zawsze mnóstwo ludzi, trzeba rezerwować najlepiej. I słuchajcie, jest tak, że płacicie, chyba tam było 2000 koron, coś takiego, to wychodziło jakieś, czekajcie, no powiedzieli pewnie 150 zł chyba, tak? Coś koło tego. I tak naprawdę, macie dostęp do tego pieczywa, co to jest, do garnka zupy z tych pomidorów, które tu rosną i w zasadzie jecie i pijecie ile wlezie. W zasadzie za te pieniądze. Możecie robić dolewki tyle, ile chcecie. Dodatkowo jeszcze macie w cenie kawę, herbatę. No ja zawsze mam z tymi chlebami. Są tak pyszne, tak potężne. No bajka, nie? Przepyszne są te chleby. No tylko, że bardzo zapykają. No w zasadzie taki talerzyk zupy wystarczył na pewno, nie? I jest bardzo intensywny ten smak tej zupy. Była ze mną jedna z pań, która mówiła, że nie wierzy, że to jest możliwe, że był taki intensywny w smaku i przyznała mi rację, że faktycznie nie spodziewała się tego. Bo naprawdę to było coś, no to jest miejsce naprawdę. No oczywiście zakładam, że w warunkach naszych raczej by się nie opłacało czegoś takiego prowadzić, bo energia jest, no wiadomo jakie są koszta, a tam ta energia jest pozyskiwana z gruntu, więc no coś eliminuje te koszta, tak? Więc naprawdę... I zobaczcie, kolejny element, który wykorzystują jako element turystyczny, który i tak jest, i tak jest. Ona oczywiście jest krótko otwarta, tam chyba od 11 do 4, czy coś takiego i pracuje tam dużo Polaków. Więc słuchajcie, polecam. Wróćmy jeszcze na wyspę. Ostatnio, nie wiem czy mówiłem, były duże... Znaczy wulkan, największy wulkan na Islandii się aktywuje. Więc może być ciekawie w najbliższych latach. Ten, który tutaj walnął jakiś tam... Czekajcie, bo ja tu wpisał tym. On był chyba 11 czy 12 lat temu. I on już ma delay.
bo on regularnie uderzał i już ma opóźnienie o parę lat. Tak to wyglądało. Ogólnie przejeżdżamy koło tego wulkanu. Jest taka restauracja tam, z której można zobaczyć tą górę. Widać? O tu jest taka naprawdę droga, nie? O, to gdzie te konie biegną. To jest droga i tam zaraz jest restauracja. I fajne na tej restauracji jest, są zdjęcia z tego momentu. I już wam pokazuję, pewnie będzie to na stronie na mapie. I pokazane jest, jak to wszystko było zapylone no, tym kurzem po wulkanicznym. Czekajcie, ta restauracja jest tutaj chyba. Ale to będzie tutaj chyba. Tak, to jest ta... Tak? Nie. Czekaj, to jest jakoś na czym... Nie, to nie będzie, to było wcześniej. Kurczę, gdzie ona mi uciekła? Tu jest wulkan. O, tu jest ta restauracja. Na pewno będą jakieś zdjęcia. Ja nie próbowałem, ale podobno są pyszne tutaj pieczywo i takie przysmaki. Zobaczcie, tam jest zupa. Zakładam, że zupa, jeśli chodzi o pomidory, to pewno jest z tej restauracji, której pokazywałem wcześniej, bo ta restauracja zaopatruje w pomidory całą wyspę. Tak samo, nawiązując do tego, do energii, to też, nie wiem czy wiecie, jest szklarnia na Islandii. Szklarnia, w której hoduje się banany. Kiedyś czytałem chyba, że oni potrzebowali 10 lat, żeby udało mi się wyhodować te banany, ale nie potwierdzę tego, bo nie jestem pewien. I tutaj w tej restauracji wiem, że jest podłoga, nie wchodziłem. Podłoga, pod której widać pozostałości po lawie chyba. Czekajcie, to będzie jakieś zdjęcie. Jest to też szklana podłoga, po której widać grunt. Czy ktoś tu zrobi zdjęcie? Muszę tam podjechać, jak będziemy to zrobić to zdjęcie, to wtedy rzucę na stronę, wiecie, wtedy widzieli. Kurczę, nie widzę tego. Może to jest cała przestrzeń, to jest naturalne. No nie wiem, kurczę, ale wiem, że tak jest, bo ostatnio jak byliśmy, to dziewczyny mówiły, że tam tak jest. A tutaj jest jakaś platforma szklana, więc możliwe, że to jest tu. Widać po prostu, to jest pod spodem. No i na miejscu oni to wypiekają wszystko. Szkoda, że nie ma zdjęć, kurczę, jak ona wyglądała. Słuchajcie, może na stronie ich będzie. Tymczasowo zamknięte, o. Nie ma strony? Same dania. Nie ma mojej strony nawet, o kurczę, dziwne. No dobra. Więc to się działo w tym miejscu mniej więcej. To jest coś naprzeciwko tej restauracji. Co tu jeszcze mam pokazać? Jeszcze może... Ostatnio było w wodospadach. To jeszcze wam pokażę. Jeszcze wam pokażę dwa wodospady. Na nabrzeżu, gdy jedziemy tym nabrzeżem, czy to widać? To jest mnóstwo wodospadów. W zasadzie te wszystkie kultowe, które widzimy na obrazkach i na zdjęciach. Skogafoss i tak dalej. I jednym z nich jest... Gdzie? O,
to jest Skokofos. Ja go mówiłem o nim ostatnio, w drugim odcinku. Też nie chcę dublować. No to też mówiłem, że było dużo filmów, przy nim powstawało seriali i między innymi tutaj Loki wychodzi z serialu Floki, Vikings pod nim. Ale słuchajcie, może wam pokażę jednak co innego. Pokażę wam plażę, tą czarną plażę, o której tak się dużo mówi. To jest tak popularne i tam też powstawały Gwiezdne Wojny. Reynisfjara, tak? Nie wiem, czy wiecie, na Islandii jest mnóstwo plaży i w zasadzie większość jest czarnych. Bardziej chodzi tutaj o to, że ona jest czarna z tego względu, że zaciąga ludzi do wody, bo jest tak silne prądy i jak idzie fala, oczywiście turystów tu jest mnóstwo, tutaj sobie stoją na ogoł, tak, przychodzą tam dalej, tu jest akurat widać na tym zdjęciu, jest zalana cała plaża, ale normalnie w okresie letnim to ona jest odkryta i tu sobie ludzie chodzą, tak jak tutaj ja stoję, o tutaj, tak, to może będzie lepsze zdjęcie, o na przykład tutaj, nie, i tu jest akurat podczas sztormu, zobaczcie jak to się dzieje, jakie są fale. I ta fala potrafi przyjść i zakryć całą tą plażę i zaciągnąć ludzi. Się wraca. Ja tam pokażę filmik, jak ludzie uciekają. I jest po prostu taka siła. Normalnie jak jest spokojne morze, to nie robi tego wrażenia. Tak dużego wrażenia. Ale jak się tam przed wejściem jest też taki sygnalizator. Tak jak mamy u nas, wiecie, czerwone światło i żółte. To tam jest sygnalizator, który pokazuje stopień siły wody i wtedy jak jest na czerwono, to raczej jest zakaz, żeby wchodzić. To, no trzeba bardzo uważać wtedy, nie? Bo tak jak tutaj wiecie, jest potężna siła tej wody. I tu jest w zasadzie dół od razu. Jak idzie, nie wiem czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację. Przepraszam, tutaj... Wiesz co, to Blue Carrel na YouTubie, słuchaj, nie ma problemu, to wszystko da się zrobić. Po lodowca też chodzimy, po prostu kontaktuję się z grupami, które to organizują, bo to trzeba mieć na to pozwolenia. I jak najbardziej. Tak samo ten Lundengmal, ten szlak przez Katla Cave i przez Tęczowe Góry, jak najbardziej to jest do zrobienia. Tak naprawdę myśmy zaczęli po nim iść kilka lat temu, jak byliśmy na Bezdówce, tylko było tak lało, taki był sztorm, że zrywało nam namioty. Dziewczynie jednej porwało namiot w nocy. Ja nie mogłem przymocować swój, był po prostu jak żagiel, połamał mi się patyki, przymocowałem go z Kubą, którym jeździliśmy, przymocowaliśmy go bo tam jest takie, jak to się nazywa, taki punkt, gdzie są ratownicy i tam można się po prostu umyć, wiadomo, tam toalety, takie schronisko, i tam w zasadzie jest taka balustrada i do tej balustrady przyczepiliśmy mój namiot na sznurki, a w nocy była taka sytuacja, że po prostu tak wiało, tak jak powiedziałem, zerwało dziewczyny, namiot, zebrali ją do tego uzdrowiska i w nocy gdzieś o pierwszej ja spać nie mogłem, tak wiało, przyszli tylko słyszałem jak wbijają młotkami kolce do namiotu. I się mówi, i po angielsku to what happened? Oh, is a rescue team. Mówię, o kurde, zabierają mnie czy co, nie? Ale nie, tylko przybili i się zapytali, czy jest okej. No, że okej, no dobra, nie? No ale i potem na drugi dzień poszliśmy tym szlakiem jakby w trasę. Przeszliśmy chyba 5 godzin szliśmy. I niestety po tym okresie zawróciliśmy się, bo tak wszystko było zmoczone. Mieliśmy sprzęt, kolega miał drony, miał aparaty. I wróciliśmy się, po prostu stwierdziliśmy, że nie ma sensu i potem przez cały ten dzień, to już wiem, że pamiętam, że leżałem tylko w ciepłym źródle, w termach. Tak zmożyliśmy, nie? Więc jak najbardziej Blue Carrel, wszystko da się zrobić, nie ma problemu. Po prostu trzeba wtedy zorganizować odpowiednie osoby, odpowiednią grupę, odpowiednią ilość, żeby oczywiście to się opłacało dla każdego. No i jak najbardziej działamy, nie? Coś jeszcze? Aha, no i tam tak naprawdę można zacząć ten szlak z tamtej strony lub od Skogofos, tego od wodospadu.
i tam jest 50 km trasy. Oczywiście można odbić na różne tam punkty. Jak ogólnie chcę coś takiego zorganizować w lato, ale nie robić tego na wariata, bo tak naprawdę, no wiadomo, nie da się dać przejść ten szlak 12 godzin, tak? Po drodze są dwie rzeki, jedne, wiadomo, jeżeli jest duże opady, no jest ciężko ją przejść, jest rozciągnięte liny. Było z nami wtedy chyba 3 chłopaków, którzy poszli przez ten szlak i doszli do końca, tylko oni też planowali, że to będzie 12 godzin, zajęło im to, nie wiem, 20 chyba, czy 24, bo oni, pamiętam, że jakimś kiblu spali, coś się podali, nie? Ale chłopaki, chrapagany, długie nogi, flaszkę tylko wzięli, chleb i to było wszystko, co mieli w plecaku, a ja, wiecie, z plecakiem 20-kilowym, ze sprzętem i wszystkim to nie dało się, nie? Więc możliwe, że no, tak, tam jest pogoda, tak jak powtarzam, jeżeli pogoda Ci nie podoba, tak przysłowie mówi, że pogoda Ci nie podoba, poczekaj 5 minut. Więc tak to jest zmienne, więc wszystko tam się może zdarzyć. Więc trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Bo mówię, powiedzmy teraz mamy przypuść fajną pogodę, jest w miarę ok. Za parę minut, tam, godzin może być już śnieg albo jakiś potężny deszcz. Oczywiście da się pewne rzeczy przewidzieć, ale no też bywa czasami tak, że jedzie się na przykład, już wam pokażę, przypuśćmy najczęściej, jeżeli są opady duże, albo jakieś ulewy czy deszcze, to ta droga potrafi być zamknięta tutaj. Wtedy na przykład jak ktoś wraca z tej strony, to najczęściej utykają w Wiku i tam szykają na wariata noclegu, bo ta droga jest zamknięta. Wtedy są ogromne koszta, bo wtedy wiadomo, tam są takie hosteliki, i hotele i tam no, robią o tym majątek, nie? No, dlatego są takie aplikacje do sprawdzania drogi. Gdzieś na stronie to miałem wrzucone, nie? I po prostu sprawdzacie sobie, tak samo jak ja mam wyjazd na przykład, to rano, powiedzmy wieczorem siadamy do stołu, rozmawiamy na temat przyszłego dnia i gdzie pojedziemy, ustalamy to na bazie pogody, która jest wieczorem, a rano sprawdzam, jeszcze potwierdzam, czy na pewno tam się uda dojechać, czy jest przejezdna droga. Jeżeli tak, to wtedy tam ruszamy no i jest okej. No chyba, że się załamie pogoda, tak jak powiedziałem, i wtedy no musimy kombinować, nie? Na szczęście jeszcze się nie zdarzyło, że było to aż tak tragicznie, ale no może być różnie, niestety trzeba wziąć to pod uwagę. Okej, wracamy do tej Rainisfjary. No i tam też gra Tron, standardowo, Star Trek. To też jest, zobaczcie, zdjęcie z tej plaży. Dobra, wrzucimy ten trailer chyba, bo i tak już będę miał prawa autorskie. O, zobaczcie, jest Rainisfjara. To czarna plaża. No, w tyle jest ten półwysep Dorley, a tu jest jaskinia, do której się wchodzi. Znaczy, tak jakby kopuła taka, nie? I tutaj, zobaczcie, w zasadzie tu się wychodzi, wchodzi na plażę i tu zaraz jest zaułek taki, do którego się wchodzi. Jest ta wnęka taka, nie? To się troszkę... No fajnie zaaranżowali. Zobaczcie, tam dalej jest. Tak, bo zaraz my tutaj... No, jakieś inne miejsce. No i tam też początek Gwiezdnych Wojen, Rogue One, w zasadzie pierwsza sekwencja. Tam oczywiście dużo jest dorobione tam komputerowo elementów. A to jest tak naprawdę druga strona tej Rainisfjary. Tylko to się nazywa Wikfjara. Boże, jak to się po-ichnemu? Wikurfjara. Czekaj, ktoś tu miał coś nagrane. Aj kurczę, tutaj na dole, czekajcie, na koniach właśnie jedzie ekipa, bo tu możesz oczywiście wynająć sobie koniki i jeździć na nich, bo tu jest pełno ludzi i tam są te punkty, no legendy oczywiście mówią o trollach, że to są trolle. I tu jest jakby druga strona, ale wam pokażę teraz coś innego. Tak jak wspominałem na początku o tych ludziach. Czekajcie. Stupid people.
Black. No będzie dobre. Zobaczcie. Widać? Widać. Zobaczcie, jak to szybko się odbywa. Po prostu tak naprawdę, no powiedzmy, odcinek 50 metrów i raptownie znika to wszystko, nie? No, sztorm był ciekawy. Jest kolejny jakiś, czy to jest sam? O! Zobaczcie, jaka to jest moc. I to jest tak naprawdę początek plaży, tutaj się wchodzi. Więc jakby ktoś tam wszedł jakimś cudem za ten winkiel, no to no czasami raz w roku jakieś osoby giną, nie? Po prostu znikają. To jest taka siła tego. 30 metrów, tak? A no i tak, to jest za tym rogiem właśnie to uderzenie było. Zobaczcie. Oczywiście każdy chce zrobić sobie na tym zdjęcie na tle tego i tak dalej, no ale może to obejść w jakiś sposób, tak? Czy na długim obiektywie, na zoomie. Wtedy jest kompresja ekspozycji i tak jak widzieliście zdjęcie, które pokazałem wcześniej, gdzie ja stoję i ta plaża jest daleko, ale wygląda jak była za nami, tak? No bo jeszcze jest fajne filmiki. O. Jak ludzie przechodzą tam dalej i stoją na takich kamieniach i gość jest po prostu zablokowany przez wodę i został na kamieniu. Jak tam się stoi, jest taki sztorm, to naprawdę wtedy się docenia naturę i potęgę, siłę tej natury. Czekajcie, coś tu jeszcze znajdziemy. Na pewno to chyba będzie to. O. Wiecie, jest taka siła, że tak naprawdę jak upadacie, to głowa, no wszystko idzie po kamieniach, nie? Nie ma po prostu siły, żeby to. Więc może być różnie, nie? Jedno uderzenie i może być koniec. O, jeszcze było z takim gościem na... O, to będzie to chyba. Widzicie, to jest jakby tam dalej, za tym winklem się przychodzi, to jest kawałeczek. I gość się stoi na takiej jednej ze skał. I przychodzi ze fala, nie? I gość jest odcięty. To nie jest tak, że fala przychodzi i wraca, tylko tej wody zaczyna się robić coraz więcej. Dobra, o. No przykro mi, nie udało się. I teraz zobaczcie sobie, jest mróz. I jesteście w takim stanie, nie? Wszystko mokre. No. Na szczęście wszystko się udało. No, dlatego to jest czarna plaża. Nie dlatego, że jest czarna, tylko dlatego, że takie sytuacje tam się dzieją, nie? Dobra, czy ktoś tu jeszcze ze mną jest? Nie będę chyba przedłużał za bardzo. Dajcie jakieś suby, lajki, dzwonki i inne rzeczy, żeby nie było, że poszło to w niepamięć. Czy coś jeszcze mogę wam? A, pokażę. Aha, to jeszcze pokażę wam kanion. I tu właśnie był ten teledysk z tego Biebera. I on po prostu tak samo jak ludzie idą sobie po prostu do góry. No to on po prostu wchodził tam na krawędzie tak naprawdę. Nie? Kiedyś tam latałem dronem. Lało oczywiście, więc kurczę, to nie jest jakaś super jakość. Ale miejsce warte do zobaczenia, warto tam podjechać. No faktem, że mniej więcej, przypuśćmy, jak mieszkacie gdzieś na wysokości Selfoss, to jest jakieś
jest nawet 6-7 godzin jazdy. Właśnie to jest to, że jakby patrząc na wyspę i myślę, że to jest wysepka, to nie bierzemy pod uwagę, że ona jest tak potężna, jak takie duże ma przestrzenie i zajmuje dojechanie do pewnych miejsc. Zobaczcie, tam jest ograniczenie do 90. Nie zalecam jeździć szybciej, bo policja się pojawia nie wiadomo skąd, to raz. A dwa, jest też tak, że no, są miejsca, gdzie naprawdę może wypaść z drogi, a szczególnie w zimę to już jest w ogóle tragedia, nie? Trzeba tak uważać, na ogół po takim dniu to po prostu jestem cały spięty, nie? Tu oblały barki. Bo niestety jest cały czas skupienie, cały czas kontrola nad kierownicą i auto czasem potrafi tańczyć, nie? Więc odradzam jakieś tam szarżowanie i tak dalej. Niestety jak macie jechać, to i tak dojdziecie, ale dojedźcie tam spokojnie, bez fisiowania, bo to wam się odbije i no, może się źle skończyć, nie? No i tak to wygląda mniej więcej. No idziemy do pierwszego domu. No dobra. Słuchajcie. Nie chcę was trzymać. Czekajcie, przyłączę się. Cyk. Tu jeszcze wejdziemy. Nie chcę was trzymać. Myślę, że na dziś temat wyczerpałem. Dzięki, że byliście ze mną. Zapraszam do wspólnych wyjazdów, jeżeli macie tego potrzebę. Hashtag promocja. Chcecie gdzieś wyskoczyć. Od razu mówię, to nie są wyjazdy takie all inclusive, tylko są ludzie dla takich. To jest dobra opcja dla osób, które chcą zobaczyć bardzo drogie miejsca w niskobudżetowych wyjazdach, z fajnymi osobami, które myślą podobnie. Bo nie ukrywam, takie wyjazdy jak Islandia czy Norwegia to jest majątek jadąc samemu, a to jest fajna opcja, żeby zobaczyć to taniej, mieć jakieś perspektywy, jak to wygląda, czy chcecie tam wrócić, czy to jest dla was i tak dalej. Więc wiem, bo sam jeździłem przez lata w taki sposób z innymi grupami i wiem, jakie są koszta, nie? Więc to jest naprawdę mega oszczędność. No i mówię, fajni ludzie, mieszkamy razem w jakimś wynajętym pokoju czy mieszkaniu, domku. Taki wyjazd po prostu, tak jak z przyjaciółmi. Co jeszcze? No, na pewno zachęcam na Aurora Camp, polowanie na Azorze lub Aurora Camp jest w lutym, ale są też inne wyjazdy na polowanie na Azorze w innych terminach, czy też na Norwegię. No i teraz to, co powiedziałem wcześniej, Lofoty Norwegii, czyli kraina wikingów. Ja się jaram, bo byłem tam bardzo dawno. Polecam zobaczyć coś takiego, jak to wygląda. To jest po prostu niesamowite miejsce. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, o archipelagu Lofoty. Słuchajcie, w przyszłym podejrzewam, że kolejny podcast będzie dopiero cześć Blue Karel. Kolejny podcast pewnie będzie dopiero w nowym roku, w styczniu. Prawdopodobnie w tym tygodniu jeszcze zrobimy wspólny podcast ze Zbyszkiem z Nocnego Nieba, bo jest sporo osób, które mają pytania, więc chcemy je rozwiać, opowiedzieć, chociaż wszystko tak naprawdę to jest, bo macie też odpowiedzi na pytania, na częściej zadawane pytania przez ludzi w zakładce FAQ. Tu jest wszystko. Możecie rozwinąć, tak, wszystko jest opisane. No ale jeżeli ktoś dalej potrzebuje odpowiedzi, no to wtedy dlatego jest ten podcast, Q&A. Ja chcę się pokazać dla odbiorców Zbyszka, wiadomo, tam osoby mnie nie znają, ja też byłem jego odbiorcą jako słuchacz. I tyle, no. Dla wszystkich tych, którzy obchodzą święta, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego w nowym roku, a co najważniejsze, zdrówka. Wszystko ode mnie na dzisiaj. Udanego wieczoru jeszcze dzisiaj. Pozdrawiam.